Hej, satanisto. Katoliku, niebo potrzebuje cię bardziej niż kiedykolwiek. W niebie trwa wojna. Wojna! Wojna. Chwytaj za oręż. Miecz, Pazury na patyku. procent, Gwoździe. trampkę Ruszaj z nami w bój. za Jezusa. Za szatana. Wojna! Wojna. Ja jebę. Co za gówno. Rok 1999. Ludzkość obsrała się przed nadchodzącym milenium. Pluskwa milenijna miała spustoszyć pół ziemi. Chuj tam, że milenium dopiero zaczynało się w 2001 roku. Większość już jebała milenium i radośnie się do tego przyznawała. W tymże roku twórcy ze studia Eternal Warriors... Jaka nazwa? Nie jakoś tam skromnie jak Capcom czy Ubisoft. Nie, Eternal Warriors, kurwa, mistrzowie programowania. No to ci Eternal Warriors wypuszczają grę War in Heaven, która pewnie miała być katalizatorem milenijnych lęków, a może im się nudziło, a może to po prostu banda niedorozwiniętych pierdolców, nie wiadomo. War in Heaven wypuszczono na pecety i choć to tytuł katolicki, to jednak nie do końca, więc wszyscy sataniści mogą spokojnie oglądać dalej ten film. Gra powstała z mocą boską i nie wolno się z niej śmiać, bo pierdolnie cię na pełnej kurwie mucha w czoło, albo co gorzej spadnie ci na łeb zgniła cebula. No, także uważajcie. Gra rozpoczyna się niepozornie, od menu. Nie ma intra, chuj wie co to za wojna i po co. Ważne, że wojna i tyle. Następnie wybierasz stronę i tutaj niespodziankę jak na grę chrześcijańską. Możesz grać także diabołem. No, i to było chyba dość odważne założenie. Zresztą, kto by chciał grać diabołem? Sam wybrałem anioła. Gra na początku rzuca jakieś cytaty z Biblii. Chyba mądre, nie wiem, bo jestem głupi, a potem zaczyna się rozgrywka. O kurwa. Tak, proszę nie regulować YouTube'ów, ta gra właśnie tak wygląda. Zaczynamy przy jakimś mauzoleum, przy którym patrzą na nas drzewa, kurwa, chyba drzewa, jakieś 3 placki na drągu. Autorzy postanowili przypierdolić na samym początku z grubej rury i wstawili wypasioną fontannę. Jeśli myślisz, że deweloper potem dumnie jebał fontannami na lewo i prawo, to się mylisz. Ten model występuje w całej grze tylko 2 razy. Takie dobre, a powinny być dawkowane z umiarem. Przechodzisz przez pierwsze drzwi, a tam diabeł. No, tak myślisz, że diabeł, bo czerwone, no chyba, że to jakiś Indianin. Ale nie, ani chybi to diabeł. Jednak nie. Autorzy, aby przyciągnąć nagrzanych nastolatków do monitorów, postanowili odziać diaboły w seksowne staniki i nadać im wygląd demonicznych lachonów. Po prostu ręce same lecą pod kołdrę przy tych widokach. A więc diaboły to nie diaboły, ale piekielne kurwiszcza, nierządnice, córy Koryntu wywłoki Mefistofelesa, dziwki Belzebuba jawno grzesznice, kokoty wszetecznice, pindy puszczalskie szmaty Beliala, dupodajki, lafiryndy Lucyfera, demoniczne klapździochy Boruty, nieczyste parchate zdziry samego Lewiatana, przechuj chuj na najchujowsze chuje. No. I takie właśnie na nas naskakują, ale nie jesteśmy bezbronni, o nie kurwa, mamy boski miecz, jarzący się niebieskim światłem, a potem znajdujemy broń masowego zniszczenia. Proce. Napierdalaj z procy w szatany! Na pewno dobrze na tym wyjdziesz. Jednak po odurzeniu amokiem walki przychodzi otrzeźwienie i pytasz sam siebie... Dlaczego kurwa tu jest wszystko takie brzydkie? No jest i chuj, nie wydziwiaj jak gimbus na stołówce. Deweloperzy, abyś nie poczuł się wielki, bo nie jesteś wielki anioł, ale jakiś taki kurduplowaty, malutki, boski parch,
Postanowili, że wszystko wokół ciebie będzie wielkie, kurwa gigantyczne, molochowe. Jak zobaczysz pierwszy rozłożony pergamin, to nie kurwa pergamin, ale pergaminisko, wielkie na parę metrów. Wszystko sprawia, że czujesz się mały i nieważny sierściuch, który bierze udział w epickiej batalii. Taki chyba był plan, ale coś kurwa nie pykło jak mnie mam. Każdy z etapów ma jakieś zadanie. Zazwyczaj musisz znaleźć jakieś gówno typu tarcze, pas cnoty czy co to tam jest. Jeśli z jakiegoś powodu nie spełniłeś boskiego obowiązku i nie zebrałeś, co ci na początku kazano, to etap ukończysz, ale dostaniesz info, że żeś nie pojął lekcji i napierdalasz od początku. Tak, zebranie boskich kaloszy jest tutaj lekcją, więc ucz się, kurwa. Pewnie ktoś powie, chuj tam pierdolisz, mogłeś sejwować. I tutaj jest kolejna boska próba. Grę możesz zapisać w każdym momencie. No kurwa, w każdym momencie, jaki ci się zamarzy. Tylko że po wczytaniu zawsze zaczynasz od samego początku. Wiecie jak się wkurwiłem, gdy zapisałem pod koniec 3. etapu i potem musiałem zapierdalać go od nowa? Mam pewne przypuszczenie, że gra powstała w ramach pokuty, znaczy idziesz do kościoła, wyznajesz tam te swoje grzechy, oczywiście te najmniejsze, bo nie powiesz, że tam oglądasz pornosy z koniami, tylko że kłamiesz, albo że jadłeś kiełbachę w post, albo coś. A ksiądz zamiast przypierdolić ci 10 zdrowasiek mówi 3 poziomy w War in Heaven i jesteś ugotowany na twardo, ziom. Z czasem zbierasz kolejny oręż typu złota przepychaczka do kibla. A nie, kurwa, to trąbka. I to niezwykła trąbka, ale... Trąbka kardynalnego galaktycznego rozkutaszenia. Ja pierdolę. Walczysz trąbką, rozumiesz? Ktoś na ciebie napierdala z kijem, a ty mu trąbisz w mordę i on umiera. No nie wierzę. W dalszej części gry pojawiają się jakieś męskie demony, jakby jakaś dziewczynka z prowincjonalnej szkoły katolickiej chciała sobie pierdolnąć sesyjkę w War in Heaven, to po zgorszeniu się szatańskimi cyckami w zielonych stanikach może się uspokoić oglądając męskie demony. No i potem są jakieś takie wielkie żaby, żaby szatana. Dlaczego żaby? Co jest z żabami nie tak? Autorzy nie lubili chyba żab, no chuj, wolno im. Więc żaby szatana atakują nas plując kulami ognia albo prądem, a ty zatrąb w trąbkę. I tak przez 12 poziomów. Jeśli myślisz, że to buła z masłem, to się grubo mylisz. Otóż w grze nie ma celownika. O ile machaniem mieczem to tam chuj, ale jak chcesz trafić kogoś trąbką albo procą, no to masz problem, musisz walić na czuja. Dalej energia. No tutaj to już całkowita kutasica. Przypuśćmy, że ledwo udaje ci się ukończyć poziom z 1 punktem energii. Niestety kolejny poziom zaczynasz z tą samą energią, którą miałeś. Niby to nic, ale jeśli zapisywałeś na jednym save'ie, musisz tyrać wszystko od nowa, inaczej nie dasz rady. Wola boska. Dalej, co jest podstawowym czynnikiem gier FPS, który nie powinien być zjebany? Pewnie powiecie strzelanie. Nie. Sterowanie. Jak można spierdolić sterowanie? Deweloper tą podstawową czynność jak chodzenie upodlił maksymalnie, że łazisz jakbyś miał włosienicę na obu girach. Postać blokuje się na każdych drzwiach. Czasami potrafi zablokować się na prostej drodze i nie możesz się ruszyć, a wtedy load i jedziesz od nowa. Czasami przelecisz przez tekstury do limbo, a czasami gra po prostu się zawiesi, żebyś pamiętał o męce chrystusowej, a nie ciorał w gierki jak debil. Grze dodano też boski pierwiastek niepewności. Czasami gra się odpali w trybie Direct 3D, a czasami w trybie software'owym. I ten tryb 3D to jest ciekawa rzecz. Pewnie sobie myślisz, na moim GTX 980 z podwójnym SLI Wiedźmin 3 śmigał w 10K w milionie klatek, to taki War in Heaven wciągnie nosem. A tu chuj! Niespodzianka, gra tnie jak Batman na Tridencie. Poziomy w grze to już chaos. Nie wiadomo gdzie iść, ani co autor miał w głowie poza ogromną ilością promili od mszalnego wina. No kurwa, burdel na całego. Czasami jesteś w jakimś zamku, czasami idziesz po wężu. Raz jest jakiś portal, jak z gry Portal i przez ten portal przenosisz się gdzie indziej i tam nic nie ma. I wracasz przez portal z portala i jesteś zagubiony, zły, głodny, więc idziesz do kuchni, otwierasz lodówkę, a tam kaszanka i jesz
jesz tą kaszankę i wkurwiasz się, bo jesz ją w piątek, a w piątek powinieneś jeść jakąś kurwa macę czy coś i patrzysz na nadgryzioną kaszankę, która do połowy już leży w twoich trzewiach i myślisz, jeść dalej i podpiąć to pod jeden grzech, czy każdy kęs jest osobnym grzechem i czy jak umrzesz i Bóg cię będzie sądził, to ci wypomni tą kaszankę i nie wiesz, czy teraz jeść dalej tą kaszankę, czy zostawić w lodówce i udać, że to pies ją nadgryzł, tą kaszankę, a ty ją znalazłeś i księdzu i tak nie powiesz, bo pewnie sam kaszankę w piątek opierdala i nikomu nie mówi, więc jesteś zły, wracasz do pokoju, a tam odpalone War in Heaven, a ty nadal jesteś zły, półgłodny, no bo kaszanka i teraz jesteś jeszcze jebanym grzesznikiem, bo kaszanka i nie wiesz co robić, więc siadasz do gry, mlaskasz jęzorem w ryju, szukając skrawków kaszanki ukrytych jeszcze między zębami, ale pusto. Z jednej strony oddychasz z ulgą, ale z drugiej myślisz, kurwa, jak żre jakieś chwasty, bo żona wegetarianka, to zawsze w zębach jakieś trawy zostają, ale po kaszankach w ryju pusto jak w lodówce studenta. Myślisz, chuj tam i grasz dalej. No i takie myśli kłębiły mi się, aż doszedłem do ostatniego bossa. Jest nim szatan, pan zniszczenia. Nie no, kurwa, ja sobie robię, ale słuchajcie, tutaj historię napisało samo życie. Pokonałem bossa za pierwszym razem i oto stoi i macha łapami. Ta całkowicie absurdalna sytuacja trochę mnie rozbiła i straciłem czujność. I oczywiście gra to wyczuła. I chuj, postanowiła mnie zablokować, abym jeszcze raz musiał cały poziom zapierdalać od początku. Więc jeszcze raz przechodzę, pokonuję bossa, który jest jakimś grubym demonem z koroną i zalewam go lawą, bo demony żyjące w piekle kąpią się w lawie, ale są tutaj wrażliwe na lawę i ona ich zabija. Pewnie myślicie, kurwa, chciałbym zobaczyć epickie outro z tej gry. Powinienem powiedzieć, że każdy powinien znaleźć Boga w sercu i przejść samodzielnie tą grę. Ale nie będę taki. Poznajcie serce Polaka. Uwaga, jesteście gotowi? Skupcie się i trzymajcie bambosze, bo karuzela zajebistości właśnie wskakuje na prędkość warpową. The sixth lesson, love. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know fully, even as I am fully known. There are three things that remain: faith, hope, and love, and the greatest of these is love. 1 Corinthians chapter 13, verse 12. Potem jeszcze raz odpaliłem tą grę i wybrałem złego. Poziomy są te same, tylko idziesz w odwrotną stronę i walczysz z aniołami. Ale dałem już spokój, za bardzo mnie wytarmosił ten tytuł. Autorzy tego gówna powinni zapierdalać na świętej galerze, pokutować przypięci do ławy wielkim łańcuchem i być smagani batogami po dupach. Kurwa, jak można wydać taką chujnię? Gra, w której nic nie działa. Zakładam, że ktokolwiek by po ten tytuł sięgnął, nie napierdala jak szalony w Call of Duty czy tam inne Mortale, kurwa. To sięga po tą gierkę zakompleksiony chłopczyk, którego matka zamyka na noc w szafie, bo zjadł kaszankę w piątkowy wieczór. Chłopczyk, który ma na komórce w MP3 wszystkie psalmy tysiąclecia zamiast Eminema czy tam jakiegoś gównianego kamikadze. Chłopczyk, który chodzi w szarym swetrze, szarych butach i jest szary, a w przyszłości zostanie księdzem, pastorem, wikarem albo inną klawiaturą bożą. Jak taki chłopczyk ma sobie poradzić z tym gównem? Poziom trudności przegięty w chuj, wszystko jest brzydkie, kurwa, powiem tak. Czuję, że po zakończeniu tej gry wszystkie grzechy zostały mi odpuszczone, bo nie wierzę, że ta gra powstała dla czyjejkolwiek przyjemności.